witam w niedzielę. E, Dzisiaj trochę pospolitego marketingu połączonego z fizyką, także to tak może zabrzmieć ciekawie, i z pewnymi przemyśleniami i pomysłami. Chciałem Wam pokazać inną rzecz, którą robimy. Może Was zaciekawi, może kiedyś zastosujecie, czy będziecie stosować u siebie, a może przynajmniej Was nie obrzydzi, no więc spróbujcie zobaczyć, w jaki sposób to działa. Pałeczka. Pytacie w mailach przesyłanych przez stronę Akademii, co robimy ze sterownikami, które są zablokowane albo, jak samochód jest w leasingu, czy ma długą gwarancję. Oczywiście najmilej by było rozblokować sterownik, czy nie przejmować się gwarancją, na przykład wygrywać serię na czas wizyty w serwisie, liczyć na to, że nie doktoryzują się nad licznikiem programowania. Nie zawsze jednak się da. Ja rozwiązałem to budując zewnętrzny sterownik, taki piggyback, power chip. Teraz jest to o tyle utrudnione w ogóle, że nowe samochody te z zablokowanymi sterownikami na przykład mają cyfrowe czujniki wysyłające więcej niż jeden parametr po cyfrowej synchronicznej szynie SEN, taki nowy protokół. Także czasy dawnych prostych boksów banalnie oszukujących czujniki minęły bezpowrotnie. Trochę pracy kosztowało rozszyfrowanie np. Volvo czy kodowania grupy Volkswagen czy BMW, ale teraz używamy tej technologii, PowerChip. Wymagają strojenia w WinLS albo w naszym softie. Tu niestety nie ma darmowych obiadków, czasowo wychodzi to podobnie jak wystrojenie auta tuningiem na Stage 1. Zresztą kosmicznych przyrostów tą metodą się nie robi, bo się nie da. Nie da się jednak poznać, jak się jeździ samochodem, czy automatic tuning, czy powerchip. Zarówno w benzyniakach, jak i w dieslu sterować można dawką paliwa, kątem wtrysku, kątem zapłonu, to tam w benzyniakach, ciśnieniem doładowania, otwarciem egier i tak dalej. Nie zawsze wszystko trzeba robić. Zobaczcie teraz filmik z montażu i pomiaru nowego benzynowego BMW 5 G60 z PowerChip, bo akurat pomimo, że to jest auto z 2025 roku, to jest to najprostszy z montaży, a potem ja Wam wyjaśnię dokładnie zasady działania. Dzisiaj BMW serii 5 G60, 2.0 turbo benzyna, 208 koni. Pokażemy Wam dzisiaj, jak zrobić z niego prawie 250. Teraz autko podpinamy pasami do kanału w celu bezpieczeństwa, no i będziemy za chwilę hamować. Zaczynamy hamowanie i będziemy włączać tryb dyno przystosowany przez producenta. Jeszcze systemy bezpieczeństwa, jak ostrzeżenie przed kolizją czołową. W starych modelach było na przycisk, w tych trzeba samoczynnie. Zrobiliśmy dwa pomiary, idealnie powtarzalny, można sobie zobaczyć tutaj. 215, 215,5, 344, 345, idealnie wszystko. Wiązeczkę mamy przygotowaną, podpinamy w sumie do 3 czujników. Obroty, map sensor 1, map sensor 2, przed przepustnicą, za przepustnicą. Jeden map sensor, drugi map sensor i obroty. I plusik do akumulatora. Najwyższa wersja modułu z plusem, sterowany z telefonu, oczywiście też z klawiatury i możliwość dostrajania do każdego samochodu. Dobra, po pierwszym hamowaniu mamy 243 konie, 399 Nm. Na programie, którym stroimy, zwiększymy trochę ciśnienie na czujnikach. Dobra, autko mamy już finalnie wystrojone, można sobie spojrzeć na wykres. Program fabryczny 214, prawie 215, po modyfikacji 246/31 i 344 na 406. Chcecie podnieść moc swojego samochodu, tak jak przykładowo w tym BMW G60, wbijajcie do nas do Valtechu. Wspaniale, oglądnięte. A co właściwie kontrolujemy? Popatrzmy na taki schemat. Na początku mamy puszkę filtra powietrza, następnie czujnik MAF, który mierzy przepływ tego powietrza. Powietrze dociera do turbosprężarki, jest tłoczone i napotyka po drodze to powietrze. No, przechodzi też przez intercooler, on tu jest pominięty na schemacie. Napotyka też na czujnik ciśnienia MAP 1. Następnie przechodzi przez przepustnicę i dociera do kolektora ssącego, gdzie czeka czujnik MAP 2, tutaj narysowany po prawej stronie. Silnik ma także czujnik położenia wałka, względnie położenia wału, w zależności, który jest wykorzystywany akurat. Służy on do mierzenia obrotów, może też służyć do przesuwania zapłonu, czy też kąta wtrysku, jeżeli to jest silnik diesla. No więc przede wszystkim trzeba zrozumieć zasadę działania dwóch czujników ciśnienia. Po co one? MAP 1 jest przed przepustnicą i zazwyczaj za intercoolerem, ale nie jest to obligatoryjne, i mierzy ciśnienie podawane przez turbosprężarkę. No i służy oczywiście do regulacji tego ciśnienia, dlatego też wykorzystamy go. Zmieniając przez cyfrowy protokół SEND jego mapę, czyli kalibrację,
oraz zmieniając dynamicznie wskazania, możemy regulować ciśnienie turbosprężarki. Pod MAP2 jest natomiast zainstalowany w kolektorze ssącym. Potrzebny on jest poza pomiarem ciśnienia i temperatury w wersji SEND, nie do tego, aby regulować ciśnienie do ładowania czy spadek ciśnienia na przepustnicy, ale aby wykorzystując równanie stanu gazu doskonałego, albo jak to woli równanie Clapeyrona, zmierzyć ładunek powietrza, czyli obciążenie silnika. No bo obciążenie silnika benzynowego to całkowita masa mieszanki paliwowo-powietrznej. Masę wtryskiwanego paliwa znamy, natomiast powietrza musimy zmierzyć i nie mierzy to czujnik MAF, czyli ten przy puszce filtra powietrza, bo bardzo wiele osób tak wierzy, ale on jest potrzebny głównie do działania EGR, czyli recyrkulacji spalin i o tym porozmawiamy osobno w jakimś innym filmie. Ładunek mierzy czujnik MAP2 właśnie w kolektorze z pewną pomocą innych czujników. Jak? No to odpalamy wrotki, patrzymy na równanie Clapeyrona w Wikipedii. Na pierwszy rzut oka nie takie straszne, ale to nas interesuje. Interesuje nas dokładnie P razy V równa się N razy R razy T. Już będziemy się rozglądać, co z tym możemy zrobić. Przyjrzyjmy się naszemu równaniu stanu gazu doskonałego, wziętemu ze strony internetowej z Wikipedii. Zrobimy uproszczoną interpretację. Najpierw weźmiemy sobie samo równanie i wklejmy je tutaj. To będzie PV równa się N razy R razy T, gdzie R to jest stała gazowa, to pamiętajmy, to jest stałe. No interesuje nas N, no bo N to jest liczba cząsteczek gazu, no więc właściwie rzecz biorąc to będzie nasz load. Tak, to będzie nasze obciążenie. W takiej sytuacji przenieśmy na jedną stronę R i T, znaczy na drugą stronę R i T, zostanie nam N równa się P razy V podzielone przez R razy T. No i teraz co znaczą poszczególne parametry tak dla nas, tak fizycznie, co one mogą dla nas znaczyć. Także P to jest oczywiście ciśnienie w kolektorze ssącym, więc przemianujmy to sobie na MAP. No tak jak się czujnik nazywa. V to objętość gazu, więc jakbyście sobie wyobrazili wolnosący silnik, to byłoby to po prostu, tak gdzie prościej rozumować w tym momencie, to byłaby to pojemność silnika razy obroty. Dobra, czyli to byłoby VE razy RF. Potem N to jest nasze obciążenie i to obciążenie zamienimy na load. T to jest temperatura wyrażona w stopniach Kelwina. Tu skala zaczyna się od zera bezwzględnego. Od Celsjusza to było minus 273,15. Natomiast 300 kelwinów, no to jest mniej więcej temperatura pokojowa, bo krok tej skali, ta skala jest taka sama jak stopnie Celsjusza, ale początek ma inny. Po prostu zaczyna się od zera bezwzględnego. No i teraz jeżeli usunę z naszego równania wszystkie stałą gazową już wywalam, czyli R już nie będzie, natomiast zostaje jeszcze objętość silnika, pojemność silnika, która jest stała, zostaje nam jeszcze ten współczynnik proporcjonalności K. No i w takiej sytuacji wywalamy pozostałe stałe. R wywaliłem już wcześniej, natomiast zastąpiło to K jakby. Natomiast w tym momencie wywalam także K i pojemność silnika VE. No to zobaczmy sobie, co się dzieje. Weźmy jeszcze pod uwagę temperaturę, no bo ona koryguje ładunek, ale ona nie ma aż takiego wpływu jak MAP i REVS. Powiedzmy zmiana o 10 to jest ledwo 3%, o 10 stopni. No więc zobaczmy, co by nam zostało, gdybyśmy założyli na chwilę, że temperatura jest również stała. Bardzo ciekawe odkrycie. Obciążenie jest reprezentowane przez ciśnienie razy obroty. Oczywiście jest korygowane przez temperaturę i tak dalej, ale głównymi czynnikami to jest ciśnienie razy obroty. Czyli tak naprawdę czujnik ciśnienia służy do pomiaru obciążenia. Jeżeli chcecie poradzić sobie ze sterownikami, które są zablokowane, a jeszcze nie macie na to pomysłu, nie chcecie wysyłać sterowników za granicę, ogólnie rzecz biorąc, to bardzo proponuję takie rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie tymczasowe, to tak naprawdę bardzo przyzwoicie działa, no tylko że oczywiście trzeba wstroić. Ale wiadomość jest taka, że do tej pory udało nam się ustrugać już 180 gotowych programów do tych najbardziej poblokowanych sterowników lub samych najnowszych fur, najpopularniejszych, rozmaitych Porsche, poblokowanych Volkswagenów, BMW oczywiście, Mercedesów i tak dalej. Więc generalnie, jeżeli klient obawia się modyfikacji, to boi się o gwarancję na przykład, to serdecznie zapraszam. To jest zupełnie niegłupia sprawa nauczyć się tego i takie rzeczy uczymy za darmo. Do tego jest pełna dokumentacja. Można działać, można po prostu zwyczajnie dodać to rozwiązanie. Oczywiście, jeżeli ktoś
chciałby, aby klienci, którzy korzystają z ich usług, ale no nie są w stanie skorzystać z wiadomych przyczyn, to żeby nie byli traceni, tylko po prostu, żeby dostali rozwiązanie, dostali moc i moment, którego oczekują.